Witajcie. Dawno mi nie było, tak? To prawda. 2 miesiące od ostatniego filmu, ale jestem. Dużo się działo w międzyczasie, dużo wyjazdów, a w tym z udziałem mojego samochodu, dużo kilometrów. Ten odcinek będzie bardziej jak vlog niż jak film o czymś konkretnym. Chciałem Wam tylko przybliżyć, co się wydarzyło w ostatnich 2 miesiącach i jakie mam plany na przyszłość. Zaczynamy. No dobra, tak więc od początku. Ostatni mój film nagrałem 20 czerwca. To był raczej stream nagrany z procesu ładowania baterii. Zaraz po tym, jak poddałem samochód procedurze Triple Procedure, czyli kasowanie pojemności baterii, i procedura dBCam, czyli bierzenie aktualnej pojemności baterii. To był 20 czerwca, jak wspomniałem. Od tego czasu przejechałem już po prawie 9000 km. Muszę się pochwalić, że w dniu dzisiejszym licznik przekroczył 170 000. Bardzo ładna liczba. Ale do rzeczy. Prawie 9000 od tego czasu. Na dzień dzisiejszy pojemność baterii, którą pokazuje PHE Watchdog, to jest 39,2 Ah. No, jest to spadek 0,8 Ah na przełomie tych 9000 km. Oczywiście niedługo nagram filmik, gdzie dokładnie pokażę Wam wykresy i jak to przebiegało w czasie, bo nie było to liniowe. W tym momencie spadków były 4, 3 były po 0,1 Ah i 1,5 Ah. W ciągu tych wakacji, tych 2 miesięcy, miałem kilka osobistych wyjazdów prywatnych po Europie i nie tylko, ale również samochód jeździł dosyć sporo. No, 9000 km jak na mnie to już jest sporo przez te 2 miesiące. 2 razy miał długie trasy, raz ciągnął przyczepkę małą, bardziej lawetę, aby przyholować mój motocykl z mojej nieudanej wycieczki po Europie motocyklem. W tym momencie zrobił tam około 2000 km w ciągu 2 dni. I później był wyjazd już z ciężką przyczepą kempingową. Jechaliśmy z rodziną na 2 tygodnie. Odwiedziliśmy kilka miejsc w Europie. Zatrzymaliśmy się w Niemczech, we Włoszech. Potem do Chorwacji podjechaliśmy i potem powrót do domu. Ta wycieczka do Chorwacji to było w okolicach 4000 km. Samochód dał radę, powiedzmy tak. Przejechał całą tą trasę. W pewnym momencie mnie zaskoczył, o czym nie zdawałem sobie sprawy. Przy ładunku, który mieliśmy łącznie, czyli 3,5 tony, no po prostu przy prędkościach większych, w okolicach 100 na godzinę, 90 na godzinę, tak jak ja jeżdżę z przyczepą kempingową głównie, po prostu brakowało mu mocy i podjeżdżając pod górkę na autostradzie po prostu podbierał co chwilę prąd z baterii i dołączał silniki elektryczne. To w konsekwencji spowodowało, o czym nie byłem świadomy, że bateria została zużyta w całości. No i spowodowało to, że zobaczyłem pięknego żółwia. Nie byłem tego świadomy wcześniej. Samochód wszedł w tryb Turtle Mode, czyli tryb żółwiowy. Prędkość spadła do 65 km na godzinę. Napęd przełączył się w tryb szeregowy. Silnik zaczął napędzać tylko generator prądu, który ładował baterię i jechał samochód tylko na silnikach elektrycznych. I przy tej prędkości już miał nadwyżkę mocy generator, żeby doładowywać baterię i napędzać samochód. Także no, wrażenie dosyć nieszczególne, to znaczy no, zaskakujące, powiedziałbym. Silnik wchodzi na wysokie obroty, jadąc pod górkę 65 na godzinę, po prostu no, zaczyna troszkę wyć. Jak człowiek nie wie, czego się spodziewać, to jest troszkę takie szokujące. Natomiast nie jest to nic złego dla samochodu, tak po prostu działa. No ale mówię, 65 na godzinę na autostradzie to jest trochę wolno. Jak cię tiry wyprzedzają, to no to takie wrażenie jest trochę dziwne. Natomiast dojechał, oczywiście zrobił całą tą trasę bez problemu. Ale czy wziąłbym go ponownie na taką długą trasę? Nie wiem. Nie wiem, myślę, że nie. Ciągle się bije z myślami. Teraz wiem więcej, jak on się zachowuje. Wiem, że trzeba pilnować
tego, aby w baterii była pewna pojemność, pełen ładunek tak naprawdę. No jest to trudne jadąc z dużym ładunkiem, z dużą prędkością, ponieważ samochód nawet na płaskiej drodze nie doładowywał baterii, nie miał nadwyżki mocy i ciężko było mu tą baterię ładować, przepraszam. Tak więc no, na dłuższą metę 2-3 godziny ok, można jechać, te 200-300 km można zrobić i w tym momencie tej baterii wystarcza. Na dłuższe odcinki 500, 600, 700 km jest problem. No, oczywiście można go rozwiązać zatrzymując się na trasie i po prostu zostawiając samochód włączony tak, żeby na parkingu w ciągu pół godziny czy godziny, jak jest jakiś posiłek, on doładowywał baterię. Natomiast to oczywiście rzutuje na jego spalanie. W całej tej trasie, tych 4000 km, spalanie wyszło mi w okolicach 12 litrów na 100 km. Dodając, że w trakcie tego wyjazdu również jeździłem bez przyczepy. Mieliśmy kilka dni postojowych w różnych miejscach, tam jeździliśmy na wycieczki bez przyczepy, tylko i wyłącznie na prądzie. Także to też jakby całościowo wpłynęło na to, że spalanie jest trochę niższe. W trakcie jazdy, jeżeli pokonywałem trasę tylko z przyczepą kempingową, to spalanie wychodziło około 13-13,5 litra. Jest to dużo i mało, ciężko powiedzieć. Przy tej masie, przy tym stosunkowo małym silniku 2-litrowym benzynowym, no jest to spalanie powiedzmy akceptowalne, tak, przewidywalne. Co do komfortu jazdy w samochodzie nie mam żadnych zastrzeżeń. Auto spełniło nasze oczekiwania. Było wygodne, komfortowe. W czasie jazdy tak naprawdę nawet nie odczuwałem tego, że ciągnę przyczepę. Podział masy 2 tony samochód, ponad 2 tony samochód z bagażem i tona 100 przyczepa. Taki stosunek masy był doskonały przy tym połączeniu. Przyczepa prowadziła się bardzo pewnie, bardzo równo. Nie mogę powiedzieć niczego złego na ten temat, natomiast no, to zachowanie baterii i ten brak mocy silnika spalinowego to był dla mnie zaskoczeniem, to prawda. Natomiast wracając do tematu baterii, w przeciągu tych 9000 km spadków miałem 4, jeżeli chodzi o pojemność. Jeden, tak jak mówiłem, pół amperogodziny, 3 po 1,1 amperogodziny. Ciężko mi powiedzieć, czy jest jakaś tutaj, w dalszym ciągu nie widzę żadnej zależności, kiedy ten spadek następuje. Andy z Unplugged EV twierdzi, że jemu spadek następuje w okolicach 10-11 dnia. U mnie to było bardzo różnie w tym czasie. Może dlatego, że samochód raz stał dłużej w garażu, jak miałem wycieczkę, to bardzo dużo jeździł, więc na pewno to ma jakiś wpływ. Natomiast widać wyraźnie, że pierwszy spadek nastąpił po 11 dniach i po przejechaniu ponad 2000 km. Drugi spadek nastąpił po przejechaniu już niespełna 2000 km, ale za to musiał minąć aż miesiąc, żeby ten spadek nastąpił. Trzeci spadek już duży, bo pół amperogodziny nastąpił po przejechaniu, po około 16 dniach dokładnie i po przejechaniu tutaj dystansu 2700 km. Także to był już najdłuższy dystans przejechany. No i ostatni spadek to był dosyć niedawno, 3 września i tutaj też przejechane zostało niespełna 2000 km. Niespełna 2000 km i 7,3 to jest 10-11 dni, czyli dokładnie tak jak Andy twierdzi, 11 dni minęło. W tym odcinku, w tym vlogu chciałem, tak jak mówiłem, troszkę podsumować, co się wydarzyło w ciągu 2 miesięcy i na jakim etapie obecnie jest moja bateria, bo to pewnie wszystkich interesuje, jak zachowuje się po procedurze dbCam. Ja jestem z tego zadowolony. Przejechałem 9000 km, wciąż możliwy do osiągnięcia zasięg na dzisiaj jest ponad 50 km, no powiedzmy w okolicach 50 km. To mi w zupełności wystarcza. To, tak jak mówiłem już w poprzednich odcinkach, w zupełności
daje mi komfort jazdy na co dzień. Wszystkie moje codzienne trasy, wyjazd na basen, wyjazdy miejskie tutaj po moim mieście w zupełności realizuję w 100% elektrycznie. Także jestem zadowolony. Codziennie samochód jest ładowany, nie mam z tym najmniejszego problemu. Także ja w dalszym ciągu polecam ten samochód wszystkim, którym o nim mówię. Plan na przyszłość, nagranie kilku ciekawych filmików, nie będę teraz zdradzał. Dziękuję za cierpliwość, dziękuję tym wszystkim, którzy w tym czasie w dalszym ciągu subskrybują mój kanał, dołączają do grupy subskrybentów. Bardzo Wam dziękuję, to mnie motywuje do tej pracy, żeby te filmiki nagrywać dla Was. I myślę, że w dalszym ciągu będę je nagrywał, pokazywał różne ciekawe rzeczy. Nie chcę, żeby te filmiki były takim właśnie vlogiem jak ten odcinek. Chcę, żeby one miały coś merytorycznego w sobie. No ale zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za te wszystkie komentarze, za informacje. Bardzo dużo z Was kontaktowało się ze mną w wielu sytuacjach. I co? I do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam, cześć!